Cześć, witam Was w kolejnym odcinku projektu na piątkę poświęconego remontowi mojej przyczepy. Jak widzicie, w porównaniu do ostatniego odcinka zaszły tutaj dosyć duże zmiany, nastąpiło całkiem spore przemeblowanie, a to wszystko dlatego, że będę chciał dzisiaj zająć się rzeczą, o której nie mam bladego pojęcia, nigdy tego nie robiłem, a więc tapicerowaniem wnętrza. Przygotowałem sobie już ścianę, od której będę chciał zacząć. Jest to ta ściana. Okno zostało zabezpieczone. Również tutaj okolice podłogi sobie zabezpieczyłem, żeby nie wybrudzić jej klejem. Jest już też przygotowany materiał. No i będę chciał tą ścianę wytapicerować. Do tego celu będę używał takiego materiału, to jest welur. Myślę, że taki kolor będzie fajnie tutaj wyglądał. Oraz takiego kleju tapicerskiego w sprayu. Jest to klej, który został mi polecony przez pewnego tapicera. Podobno świetnie się spisuje. Z tego co widzę tutaj z informacji na opakowaniu, również nadaje się do klejenia materiału z aluminium, czyli taka sytuacja jak występuje u mnie, więc mam nadzieję, że będzie łatwo się nim kleiło i że fajnie się sprawdzi. No nic, nie ma co gadać, czas zabrać się za pracę, więc plan jest taki, żeby materiał przyłapać do tej listwy i tutaj do tej kantóweczki, tak jak on ma mniej więcej już być przyklejony, a następnie spróbuję nanieść klej i przykleić ten materiał do tapicerki, a na koniec wyciąć otwór na okno. Ok, więc zabieram się do pracy. Aby ułatwić sobie pracę, wykorzystam takie właśnie klamry. Jedną klamrą złapię materiał sobie tutaj za tą listwę, a drugą tutaj za kantówkę, która znajduje się w tym miejscu, i spróbuję tak ustawić ten materiał, żeby ładnie mi tutaj pionowo pasował do listwy, a następnie spróbuję przykleić tą dolną część i jak ona będzie mi się trzymać, to przykleję górną. Tak jak mówiłem, nigdy tego nie robiłem, więc nie wiem, czy robię to dobrze. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Jeśli chodzi o materiał, to mam spory zapas tego materiału, więc nie muszę tutaj jakoś bardzo oszczędzać. Myślę, że jak złapię go w ten sposób, to tu będzie wystarczająco. I na razie tutaj może przyłapię w ten sposób. Zaraz sobie go tutaj rozłożę lepiej. I to lepiej ustawię. Ok, czyli to musiało być w ten sposób. No ok, mniej więcej równo to wisi. Ok, wisi to mniej więcej równo. Mniej więcej tak, jakbym chciał mieć to zamontowane. Spróbuję psiknąć tym klejem na tą dolną część. Zobaczę, jak ten klej będzie się nanosił, a następnie na materiał. No dobra, zobaczymy. Ok, pierwsza próba, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Ten klej pozostawia taki biały ślad, więc nawet spoko, będzie dokładnie widać, w którym miejscu zostało to już nałożone. Nawet dosyć precyzyjnie daje się go nałożyć. No nie jest łatwo to zrobić samemu w pojedynkę. Trochę brakuje rąk. No dobra, ten klej mam mniej więcej do tego miejsca, więc spróbuję to przykleić. On łapie, ale nie jest taki bardzo mocny na początku, bez dociśnięcia. Mam taki wałek do tapet. Myślę, że to będzie dobry sposób, żeby docisnąć. Tu jest chyba miejsce, które opuściłem. Nie naniosłem na materiał tego kleju, ponieważ widzę, że jest inna struktura. Ciekawe, czy jeszcze uda mi się to oderwać. Nie wiem, trudno, tak będzie musiało zostać, to i tak jest na wysokości kanap, więc to nie ma większego znaczenia, ale w dalszym częściach będę musiał bardziej na to uważać. Okay, zmierzę sobie tą wysokość, ile to jest. To jest mniej więcej 62, czyli gdzieś tak do tego miejsca. Ze skóry widzę, że to w miarę schodzi. Nie ma problemu. Myślałem, że jak się ubrudzę, to będzie już bardzo mocno ci trzymać. Nie ma tragedii. Więc idziemy do góry w takim razie. Tutaj czuję pod palcem, że mi się zrobiło zagięcie, więc musiałem to rozprostować. Muszę uważać, to nie robić już zagięć, bo te miejsca będą już widoczne.
się coś strasznego wydarzyło. Trzeba to odkleić i jeszcze raz, bo tu się coś bardzo źle podziało. Ojej, co tu się wydarzyło? Tu w tym miejscu mam teraz problem. Coś mi się tutaj załamało. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Szło wszystko ładnie, równo, a teraz jest problem i to w ogóle rzeczywiście ten klej trzyma bardzo mocno. Strasznie mi się tutaj zawinęło. Spróbuję to poprawić. Spróbuję to jakoś tutaj rozłożyć tą zmarszczkę, tak żeby mi się ona zgubiła. No bo tutaj koło okna to tak nie może być. To by było bardzo widoczne. Najwyżej nałożę ten klej jeszcze raz. Nie wiem, czy ten materiał mi się naciągnął w tym miejscu, czy co. Ale w każdym razie tu mi powstała niezła zmarszczka. No okej, udało mi się tutaj to jakoś rozwiązać. Nałożę ten klej jeszcze raz. Bo nie wiem, czy on tak złapie teraz, jak już został oderwany. I spróbuję to jeszcze raz tutaj po kawałeczku przykleić. Tak, żeby mi się tutaj żadne zmarszczki nie robiły. Ok, jakoś te zagniecenia udało się tutaj wyprowadzić. Trzyma się. No nic, to lecimy dalej. Trzeba chwilkę odczekać, żeby ten rozpuszczalnik odparował.
Ok, pierwsza ścianka za mną. No powiem szczerze, myślałem, że będzie łatwiej. Były takie miejsca, w których jakieś zmarszczki mi się zaczęły pojawiać i troszkę z braku doświadczenia miałem problem, żeby to wyprowadzić. Ten klej, jak już złapie, to naprawdę trzyma bardzo mocno. Powiem szczerze, nie wiem, co musiałoby się dziać, żeby ta tapicerka odpadła. Tutaj odciąłem już kawałek tego nadmiaru, który mi został. Zostawiłem jeszcze tutaj takie resztki, ale to jest mało istotne. Pozostaje mi jeszcze wycięcie otworu na okno i tym chciałbym się teraz zająć. Też muszę tutaj z takim małym zapasem sobie to zrobić. Okno jest gdzieś tu. Tu jest okno, tu jest chyba, powiedzmy, że w tym miejscu. Ten kawałek może jeszcze do czegoś wykorzystam. Tutaj widoczne są takie nierówności. One nie wynikają z tego, jak ten materiał się klei, tylko on jest dosyć cienki i to są po prostu te nierówności, które są spowodowane przez strukturę tej termoizolacji. Może to się z czasem wygładzi, myślałem, że będzie to bardziej równe. Tą folię trzeba jak najszybciej oderwać, bo ten klej naprawdę trzyma bardzo mocno i nie chciałbym, żeby mi to tak już zostało. Ok, ten nadmiar pójdzie pod uszczelkę. W momencie, gdy to światło pada w ten sposób, to każdą zmarszczkę dosyć mocno widać. Natomiast gdy oświetli się ścianę w ten sposób, to już wygląda zdecydowanie lepiej. Także będę musiał po prostu zwrócić na to uwagę w momencie, gdy będę robił oświetlenie w przyczepie. Najważniejsze, że udało mi się przykleić to w ten sposób, że nie powstała mi żadna jakaś taka duża zmarszczka w miejscu, które będzie widoczne. A reszta to są po prostu takie nierówności, które wynikają z tej folii. Wiecie co, wczoraj już nie nagrywałem, bo powiem szczerze, że z jednej strony troszkę się zdenerwowałem, a z drugiej strony załamałem, patrząc jak to mi wyszło. Nie ma co się oszukiwać, efekt jest mocno średni. O ile udało mi się ten materiał przykleić tak, żeby nie zrobić żadnych zmarszczek, to niestety tutaj wyszedł brak doświadczenia i w sumie trochę głupota, bo mogłem tego uniknąć. Okazało się, że ten materiał jest taki bardzo, jakby to nazwać, lejący. On jest fajny, mięciutki, taki bardzo miły w dotyku, natomiast jest z jednej strony lejący, a z drugiej strony bardzo cienki, więc wszystkie te załamania, nawet tutaj łączenia taśmy, ta taśma ma troszeczkę inną strukturę, to wszystko po prostu przebija przez ten materiał. Tak, wiem, mogłem to zrobić inaczej, mogłem wziąć mały kawałeczek materiału, przykleić gdzieś z boku na testy i zobaczyć, jak to wyjdzie. Ale wiecie, chciałem zrobić szybko, żeby mieć już taki fajny efekt, dużą zmianę w przyczepce. I się przeliczyłem, zmarnowałem trochę materiału, trochę kleju, także nie róbcie w ten sposób, lepiej sobie to gdzieś przetestować. A jak faktycznie ten efekt już będzie ok, to wtedy brać się za wyklejanie przyczepy. W tym momencie jedyne co mi pozostało to po prostu poszukanie innego materiału. Na początku myślałem o takim materiale jak ten, ale w wersji pikowanej, ponieważ ta wersja pikowana jest na podszewce z takiej owaty i jeszcze na fizelinie, więc dzięki temu ten materiał jest gruby, nie przykleja się tej
wierzchniej warstwy bezpośrednio do termoizolacji, więc te wszystkie załamania nie byłyby widoczne. No ale niestety mój komitet akceptacyjny od kwestii wizualnych nie do końca był za tym rozwiązaniem wpikowania. Pozdrawiam Cię, kochanie. Więc musiałem poszukać jeszcze coś innego i znalazłem bardzo fajny materiał, który nie jest pikowany i jest wprawdzie jednowarstwowy, ale jest on gruby, więc powinien zgubić tą strukturę. I do tego nie jest on taki błyszczący, jest bardziej matowy, więc też myślę, że to pomoże zgubić te załamania. Już przykleiłem sobie ten materiał testowo, taki mały kawałeczek na ścińku z termoizolacji i wygląda to naprawdę fajnie. Także myślę, że w tym przypadku też się sprawdzi i na ścianie będzie równie dobrze. Zrobię też troszeczkę inaczej. Mając już teraz doświadczenie, jak bardzo mocno ten klej tapicerski, który tutaj używam, trzyma, zrobię w ten sposób, że zacznę sobie tutaj od góry, przykleję taki, powiedzmy, pasek. Zobaczę, jak to wygląda, czy tych załamań faktycznie nie widać. Tutaj te załamania są dosyć mocne, więc to będzie taki dobry kawałek testowy. Jeśli będzie wszystko w porządku, no to będę schodził tutaj na dół i wyklejał dalsze kawałki. No dobra, tak mi to wyszło. Nie wiem, ile udało mi się z całych tych prac Wam pokazać, ponieważ jak się okazało, część materiału się nie nagrała, a część nagrała się do góry nogami. Spróbuję to jakoś obrócić. Tutaj zrobiła mi się taka fałdka, ale to nie jest problem, ponieważ to okno będzie tutaj wycięte i to się zgubi. Muszę tutaj jeszcze dociąć brzegi. Minimalnie tutaj przez ten materiał przebijają te nierówności, ale myślę, że to nie będzie widoczne, ponieważ ja nie będę miał oświetlenia w ten sposób, tylko ono będzie zupełnie inaczej zrobione, więc jak się troszeczkę je odsunie, no to już to wygląda naprawdę fajnie. Także ogólnie jestem zadowolony. Ok, muszę jeszcze wyciąć okienko, tutaj dociąć brzegi i tą stronę będę miał zrobioną. Powiem Wam, że jestem zadowolony, podoba mi się zarówno jak mi to wyszło, jak i ogólnie ten materiał na ścianie bardzo fajnie wygląda. Także naprawdę myślę, że będzie fajnie. Ok, trochę posprzątałem, więc czas na małe podsumowanie. No tak to się prezentuje. Myślę, że nie najgorzej. Ok, skoro mam zrobioną tamtą ściankę, to pomyślałem, że pójdę za ciosem i od razu wytapiceruję sobie tutaj tą ścianę. Jest to
dużo łatwiejszy, myślę, element niż tam, bo tutaj nie ma okna, nie ma tego łuku, więc powinno pójść szybko i prosto. Także zabieram się do pracy. Ok, sporo udało mi się dzisiaj zrobić, także bardzo się z tego cieszę. Myślę, że czas na małe podsumowanie. A więc tak jak podejrzewałem, ten fragment poszedł bardzo łatwo, tutaj nie było żadnych problemów. To był prosty kawałeczek. Brzegi tego materiału sobie na razie pozawijałem. Tak samo tutaj zostawiłem jeszcze nieprzyklejone krawędzie, żeby mieć tutaj dostęp właśnie do tych śrub od listew, ale docelowo będzie to mniej więcej tak właśnie wyglądało, czyli będzie zawinięte i na zakładkę tutaj wykończone. Myślę, że to będzie ładnie wtedy się spasowywało. Tak jak wcześniej widzieliście, ta strona również jest już wytapicerowana. Bardzo mi się podoba, jak ten materiał wygląda na ścianie. Ładnie się ten kolor prezentuje, przynajmniej mi się podoba, a w końcu to moja przyczepka. Więc okej, dobrze. Dzisiaj zrobiło się już bardzo późno. Ja czuję, że też nawdychałem się trochę tego rozpuszczalnika z kleju, także myślę, że na dzisiaj wystarczy. A w dalszej części pracy będę chciał a w dalszej części pracy z tapicerką będę chciał wytapicerować drugą ścianę koło okna i zająć się tutaj tą ścianką, którą ostatnio sobie wycinałem. Także na ten moment dziękuję, że byliście ze mną, oglądaliście moje poczynania i zapraszam oczywiście na dalsze odcinki, do oglądania dalszych losów mojego remontu. Do następnego. Cześć.